Dzień dobry Państwu. W jaki sposób zagadać do kobiety i dziewczyny na Tinderze, aby nie wyjść na desperata? To są słowa, którymi otworzył rozmowę jeden z obserwujących na Instagramie. Odezwał się do mnie, odnosząc się do mojej relacji, która całkowicie nie miała nic wspólnego z tym tematem, ale wykorzystał sytuację, widząc, że jestem aktywny, aby się do mnie po prostu odezwać. Ewidentnie pan jest w problemie, ponieważ kontynuując, można było to zauważyć po treści wiadomości. Całość wiadomości wyglądała w sposób następujący. Czekam na kurs korzystania z Tindera. Tutaj wyjaśnię, że pan mówi o tym kursie z tego tytułu, iż pewnie widział, że ja prowadzę zajęcia z dobrego smaku i stylu dla mężczyzn, więc może myślał, że coś takiego również będę organizował, natomiast nie będę czegoś takiego organizował, skupiam się tylko na jednych zajęciach. Oczywiście wciąż można się na nie zapisać, zostały ostatnie 2 dni, link znajduje się w opisie i podkreślę, że to jest ostatnia edycja. Natomiast tego typu rzeczy na pewno mnie nie będą interesować, ponieważ ja ludziom odradzam tego typu miejsca, więc dziwnym byłoby, żebym organizował zajęcia, tym bardziej, że nie jestem osobą, która posiada kompetencje do tego, aby tego typu zajęcia przeprowadzać, ale nie byłbym w stanie polecać komuś poruszanie się po aplikacji, którą odradzam. Natomiast czekam na kurs korzystania z Tindera i rozmowy z kobietami, tak żeby nie wyjść na desperata. Wiem, że pisanie takich głupot tobie jest żałosne i kurewsko bez sensu, ale straciłem narzeczoną, z którą byłem 5 lat i jestem przerażony dzisiejszą rzeczywistością singli w moim pokoleniu. Ja raczej jestem przerażony sytuacjami osób, które są w stałych relacjach, w małżeństwach albo posiadają wspólnie dzieci, ponieważ zauważalnym jest z mojej perspektywy, że to one posiadają większe problemy życiowe niż osoby, które są singlami nawet w wieku 40 lat. Szczególnie w przypadku mężczyzn, ponieważ wtedy my stajemy się raczej bardziej atrakcyjni niż... my stajemy się po prostu bardziej atrakcyjni. Natomiast przedstawiając Tobie taki przykład, ja czuję się świetnie będąc singlem i w życiu nie byłem bardziej szczęśliwym człowiekiem, ale nie mogę tego powiedzieć o parze moich znajomych. Mówię parze moich znajomych, ponieważ znam i jego, i ją i nie mogę powiedzieć, kogo lubię bardziej. Oni obydwoje są po prostu przeze mnie lubiani. Mieszkają razem, mają wspólne dziecko, on pracuje, ona pracuje, natomiast nie zarabiają na tyle dużo, aby się od siebie odsunąć. Ona wzięła kredyt na mieszkanie, które było w dość ciężkim stanie. No ale wzięła ten kredyt, załóżmy, że jest to 100 000 złotych, ponieważ było to stosunkowo dawno. I ona ze swojej malutkiej pensji rozłożonej na 30 lat spłaca to. Natomiast on, posiadając również niezbyt dużą pensję, również wziął kredyt, tylko wziął ten kredyt na to, żeby to mieszkanie wyremontować oraz zakupić tam potrzebne wyposażenie, całą kuchnię, sanitarkę, wszystko. Również to nie była mała kwota, to była kwota 80-70 tysięcy złotych. I on również spłaca potężny kredyt. Ciężko im się dogadać co do sprzedaży tego mieszkania. Obydwoje zdają sobie sprawę z tego, że jak sprzedadzą to mieszkanie, no to ani jedno, ani drugie nie będzie miało pieniędzy na to, żeby kupić sobie coś osobnego, a dzisiejsze kredyty po prostu mają przerażające odzwierciedlenie w stosunku do cen nieruchomości. I nienawidzą się. Oni po prostu się nienawidzą i mieszkają pod jednym dachem. On tam sprowadza sobie laski, które posuwa, a ona sprowadza facetów, którzy ją posuwają. Kiedy dziecko jest u babci. I szczerze powiedziawszy, gdybym miał mieć taką perspektywę, to jednak perspektywa singla w tym wieku jest naprawdę top of the top. I naprawdę nie ma co się cieszyć z tego, że ktoś jest w relacji, w którym ona jest niezdrowa. Ale wracając do meritum. Szanowni Państwo, jedyną radę, jaką mogę komukolwiek dać, jeśli chodzi o to, w jaki sposób rozmawiać z kobietami tak, żeby nie być na desperata, odnosząc się do aplikacji Tinder, to rozmawiać w taki sposób, że używasz tam opcji usuń aplikację. Jedyne, co mogę komukolwiek poradzić, to usunąć tego typu aplikacje. Nie będę tłumaczył tego w sposób szeroki i konstruktywny, ale w moim odczuciu jedyne, co to można znaleźć, to odpad społeczny. I jeśli ktoś się ze mną nie zgadza, jak najbardziej ma takie prawo, ponieważ ktoś mógł znaleźć tam miłość swojego życia. Tak samo jak dzisiaj mogę wziąć taki kijek z końcówką, którą stworzę jako haczyk i zacząć chodzić po lokalnych śmietnikach. Istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że w jakimś śmietniku znajdę jakiś wartościowy przedmiot, który może jutro pójdę do sklepu i kupię. Wyłożę na przykład 500 zł po to, żeby go kupić, a mógłbym go dzisiaj znaleźć w śmietniku za darmo.
ale mimo wszystko tego nie zrobię, ponieważ w śmietniku zdecydowana większość rzeczy to są po prostu śmieci. I może się tam trafić perełka, ale jednak większość to śmieci. Więc nie poświęcam temu czasu, a skupiam się na tym, abym dobrze zarabiał, abym miał dobrą perspektywę i wtedy jestem w stanie wyłożyć gotówkę i kupić sobie przedmiot, który kupuję. I to jest właśnie taką analogią, którą chciałbym tutaj zastosować. Jedyną rzeczą, którą polecam komukolwiek, jeśli ktoś potrzebuje zdobyć drugą połówkę, a tak naprawdę może nie radzi sobie z tym w życiu, to jest tylko i wyłącznie skupić się na sobie. Nic więcej. Tylko skupić się na sobie. Dziś z perspektywy czasu, gdy patrzę na moich starych znajomych, naprawdę żałuję, że ich kiedykolwiek miałem, ponieważ są to ludzie, którzy nie mają żadnej perspektywy od wielu lat swojej głowy. Kiedy na co dzień mówili o tym, że nie ma co robić, kiedy proponujesz im, że można pójść grać w piłkę, można pójść na kręgle, można pójść tenisa, można poszukać lokalnych go-kartów, ścigać się, można robić wiele rzeczy, chodzić na siłownię, nigdy im się nic nie chce. Zacznij po prostu robić rzeczy w swoim życiu. Moją dewizą jest rób rzeczy. Cokolwiek, kup kamerę, nagrywaj, chodź, lub zdjęcia. Robiąc zdjęcia, to już w ogóle przed obiektywem będziesz miał półnagie modelki. Natomiast należy w życiu robić rzeczy, aby stać się człowiekiem interesującym, a to otwiera tobie furtkę do innych interesujących, ciekawych ludzi. Moim zdaniem poprzez pasję poznaje się bardzo często ciekawych ludzi, ale ostatnią rzeczą, którą bym popierał, to jest posiadanie aplikacji typu Tinder, ponieważ według mnie są tam same odpady. I oczywiście, tak jak wspomniałem, ktoś może powiedzieć o tym, że ale ja tam spotkałem miłość swojego życia. Tak, ja znam kumpla, kumpla, to już nie jest mój kumpel, ponieważ chce mi się wymiotować na jego widok, który poznał swoją kobietę w burdelu. Stado mężczyzn waliło ją w czekoladę, a on jest z nią szczęśliwy. Miała więcej fiutów w swoich ustach niż ja pistacji w swoim życiu, a jem codziennie opakowanie pistacji. Więc to nie jest żaden argument, że ktoś w śmietniku znalazł sprawny telefon, ktoś w burdelu znalazł żonę. I pamiętajcie też, że to, że ktoś znalazł żonę na Tinderze, nic nie znaczy. Na tej ziemi są ludzie, którzy ruchają konie i kozy. Czy to znaczy, że koń i koza to jest odpowiednia kandydatka na żonę? No ja nie sądzę, no ale może się ktoś ze mną nie zgadzać. Także kasuj, biegaj, ćwicz, zrób kurs lotnictwa. Albo pójdź do Muzeum Lotnictwa. Kurwa jego mać. Pozdrawiam.